Dzień dobry, cześć. Wiecie co wam powiemy? Nie wytrzymaliśmy tej zimy. Ile można, ile może być zimno. Więc poczekaliśmy, żeby była ładna pogoda i przyjechaliśmy na spacerek na Jezioro Szmaragdowe w Szczecinie. Idziemy i zabierzemy was razem ze sobą. Chodźcie z nami. A jezioro jest całkowicie zamarznięte. Tak zdziwiłem się trochę i tak bardzo korci, żeby jednak tak stąpnąć trochę na ten lód. Nie róbcie tego. Ja też tego nie robię. To udaję, to nie jest prawda. Nie chciałbym tu wpaść do wody. A ile to ma metrów? Tak z 20 kilka chyba? Chyba 18. 18, a W najgłębszym dlaczego miejscu. tyle ma? Ponieważ jest to stara kopalnia, bardzo stara. Patrzę, czy to nie pęka, ale chyba jest ok, więc możemy mówić dalej. Jeziorko jest jednym z najpiękniejszych punktów w Szczecinie do odwiedzenia. Jeśli będziecie w Szczecinie tutaj zwiedzać, warto odwiedzić, chociaż nie jest po drodze, bo jest daleko od centrum. Zależy, gdzie chcemy pojechać, bo jeżeli wjeżdżamy do Szczecina z większości Polski, to możemy przejechać w okolicy tego jeziora. A jeżeli chcemy dostać się tutaj z lewobrzeżnej części Szczecina, jest to zdecydowanie utrudnione. Dlaczego to jezioro jest tak wyjątkowe? Przede wszystkim przez jego historię powstania i przez to, jaki ma kolor. Tutaj tego koloru nie zobaczymy, ale nazwa zobowiązuje w tym momencie, bo... O, poślizgnąłem się. Tak, to trzeba uważać. Tak. Bo jest naprawdę szmaragdowe. Na razie to jest jezioro zamarznięte. I tutaj ważna rzecz, żeby nie pomylić, bo w Szczecinie mamy jezioro szmaragdowe, a w Międzyzdrojach na Pomorzu Zachodnim znajduje się jezioro, które jest troszkę podobne, a ono nazywa się z kolei turkusowe. Z tym, że blisko jeziora szmaragdowego w Szczecinie znajduje się pętla turkusowa. I przynajmniej mi się tak zdarzało, nie wiem czy mieliście podobnie, jeżeli słyszeliście tą nazwę, że niejednokrotnie myliłem. Mówiłem, jedziemy na turkusowe, a jechaliśmy na szmaragdowe, więc takich ciekawostek. A jedną z rzeczy, która tutaj jeszcze jest ciekawa i świadczy o przeszłości tego jeziora, jest akwedukt. Nie akwedukt, to jest wiadukt, po którym były transportowane wagoniki z urobkiem. Czego to była kopalnia? Taka wapienna. Wapienna i jeszcze tam padała taka nazwa w zapiskach. Nie Ale pamiętam. nie pamiętam. Jeszcze coś było oprócz wapienia, ale to, że to była kopalnia wapienia, robi to, że praktycznie zamarło w niej wszelkie życie i brzegi nie są pokryte trzcinami, więc jak pokazujemy wam jezioro, to widać calutki jego brzeg dookoła, który jest bardzo łatwo dostępny. Praktycznie w każdym miejscu można dojść do jego brzegu. Jeziorko ma swoją trasę taką spacerową dookoła, więc postaramy się przejść. Zobaczymy, czy w ogóle będzie do przejścia, bo Resztki warunki lodu mamy różne. jeszcze są. Tak. Także zrobimy sobie spacer, bo ileż można już siedzieć i czekać na tą wiosnę. Wiosnę trzeba zrobić samemu, więc wiosno przychodź. Ale widoczek. Ale na miniaturkę za ciemne. Idziemy. To idziemy. Tutaj mamy szlaki dostępne w okolicy. I jak daleko do nich mamy, ale to są jakieś strasznie odległe szlaki. Ja nie wiem, czy ja bym 74 km do Lipian przeszła. Oj tam, ale do Gryfina na dworzec PKP T31 dałabyś radę ze mną pójść. Może nie w tym mrozie. Ale Zimno okrutnie. W ciepełko i wrócić pociągiem SKM-ką do centrum Szczecina. O ile to będzie jeździć już, to czemu nie? Czekamy na SKM-kę. Mamy nowy rok, nowe nadzieje. Tutaj w ostatnich latach otworzyli restaurację, kawiarnię Szmaragd i przyznam, jeszcze nie byliśmy. Myślałam, że wejdziemy, ale widzę, że zamknięta. To jest chyba tylko na wynajem, na jakieś okazje. Albo na wysoki sezon, kiedy trochę więcej osób tutaj, bo dzisiaj to tylko my wyczekujemy wiosny, jak widzę. Tutaj macie widok z góry. Pokazaliśmy wam tam na dole, byliśmy przed chwilą, teraz weszliśmy na górę, na ten wiadukt. On jest ogólnodostępny.
I czuję się, jakbym był dosłownie na takim tarasie widokowym. Mimo że to nie jest jedyny taras widokowy tutaj, to widok na jezioro rozpościera się piękny. Tam widać w ogóle panoramę Szczecina tak przez drzewa. Też ładnie. Nic, idziemy dalej. Zobaczymy, czy w ogóle to jest do przejścia. Spróbujemy jak najdalej dotrzeć. A tutaj jezioro z góry. I wiesz co, myśleliśmy, że te dźwięki, co wydaje to jezioro teraz, jak jest zamarznięte, to po prostu ktoś coś rzucał na lód, A nikogo już nie ma. a nikogo już nie ma. I dźwięki są. Ono dalej robi to dźwięki. Ja nie wiem. Umiesz udać te dźwięki, bo ja wam ich nie nagram. No dosłownie takie dźwięki robi. O, teraz było bardzo mocno. Czy to znaczy, że ono pęka? Mamy tak koło 0 stopni, więc Ciekawe. może to jest to oznaka wiosny. No nie wiem, uznajmy to jako pierwszą oznakę wiosny. Ja korki słyszę też. Druga oznaka wiosny. Druga to jest jak te spacery w przedszkolu. A ty nie byłeś w przedszkolu. Ale my Ale byłem w mieliśmy... Zyrówce. O, miałeś takie spacery w poszukiwaniu danej pory roku? Tak, było coś takiego, że wychodziliśmy i szukaliśmy oznak, więc trzeba było znaleźć na Jezu. przykład listka, ojej, ślisko. Zaraz się wywalę, no. Listka, który wyrósł, albo listka, który już jest gotowy do opadnięcia, już jest brązowy. A my będziemy się, o ile w ogóle się da, ja nie wiem, może tam jest lód, wspinać dalej. Dobra, ja nie wiem, może nie, może tu w dół. Ale to się nie wspina, to idzie się w dół. W Tak? sensie, No zobacz, to tam jest- też jest ścieżka, tutaj są schody. to jest cała magia tego miejsca, że to nie jest jedna trasa wokół jeziora, tylko to jest cały kompleks, park krajobrazowy, który ma tych ścieżek wiele. Można wybrać ścieżkę dolną, bezpośrednio nad jeziorem, albo ścieżkę do góry i pójść przez cały kompleks. Więc co wybieramy? Tu? Czy jak ten York się zakręcimy w kółko? Idziemy na dół. Idziemy na dół. To idziemy nad jezioro. No i wybraliśmy ścieżkę w dół, mimo że tutaj do wyboru tych ścieżek mamy znacznie więcej. Puszcza Bukowa tutaj nie zawodzi. Można przejść z jednej dzielnicy do drugiej czy do trzeciej Szczecina. Weszliśmy za tą górę i nie wieje nagle. Jest troszkę cieplej, więc jakby trzecia oznaka wiosny? Trzecia chyba oznaka wiosny, bo słońce i jest cieplej, więc no coraz więcej oznak. Oznaka góry. Tutaj widać, ludzie rzucali na środek jeziora rzeczy. Czwarta oznaka wiosny. Błotko zamiast śniegu. O, ale walnęło. No, nikt nie rzuca, nie ma tu nikogo. Więc oprócz nas. Nie wiem, czy to odwaga, czy głupota, że tu jesteśmy. Ale te dźwięki, patrz, jakieś morsy się tu kąpały chyba. Przerębel. No, Akurat taki, żeby się położyć i zanurzyć. no ale dosłownie wykute w lodzie. No tutaj ten lód już jest cienki. Tutaj bym się już nie odważył na niego wejść. No chyba ryb tu nie ma, czy są No ryby? chyba nie. Jeżeli jezioro jest wapienne, tak jak wcześniej wspominaliśmy, to wydaje się, że nie będzie ryb. Nie ma szuwarów, nie ma ryb. No to ludzie to musieli wykuć dla morsowania. Nie ma innej opcji. To nie ma co podchodzić, bo tutaj chociaż widać jaki lód jest gruby tutaj. Tam widać te kawałki, zobacz. Tak, a to było znacznie większe wykute, ale zdążyło już zamarznąć. No, Dobra, tym razem słuchajmy się znaków wyjątkowo, bo ja tak zapozuję na tle, ale zakaz wchodzenia na lód, to posłuchajmy się. co to było? Nie wiem, stoję na pomoście, więc nie powinienem wpaść do wody, ale zacząłem wątpić. Czyli piąta oznaka wiosny. Robi się coraz cieplej i tutaj wszystko robi się mniej stabilne. Ale no łupnęło potężnie. Co to było? A te dźwięki są szalone. One wydobywają się jakby
tam ze środka, z najgłębszego punktu być może. Może ciepła woda cyrkuluje do góry i ten lód pracuje i tak... Też bum. bym tak to widziała, tak na chłopską logikę. Nic, idziemy dalej. Próbujemy dojść do kolejnego miejsca. Co tam, góra jest? Góra. Pierwszy problem. Szczęście jest się jeszcze czego trzymać. Ale w zimowych butach zjeżdżam. To tak średnio to wygląda. Próbuj. No spróbuję, ja nie spróbuję. Czuję się jak na lodowisku, kiedy jeszcze jeździć nie umiałem i przy bandzie chodziłem. Znacie to chyba. Jak tak wyglądają szlaki w górach, gdzie się chodzi, to ja dziękuję. Pod górę dało radę, teraz gorzej, bo tam jest w dół. Dobra, ja pokonałam to, ale to jest mój koniec tutaj, bo dalej jest to samo. Jest sam lód. O, nawet jak stoję, to się ślizga. A wiecie co? Najlepsze jest to, że jakbyśmy tam już dalej doszli, to żeby zrobić takie pełne kółko, to trzeba pójść o tam, nie wiem czy się uda to złapać, tam na takim maksymalnym zbliżeniu, tam nie wiem, to jest z 20-30 metrów w górę i stamtąd zejść. Oj, to byśmy nie dali. Dobra, za ambitni byliśmy. Chyba byśmy zjechali, ale idziemy od drugiej strony. Spróbujemy pokazać Wam jeszcze inne ciekawostki. Spacer został zakończony, przerwany. Musimy się przenieść w inne miejsce. Ty jedziesz. To było szybkie. Czekaj, to ja też muszę zjechać jakoś, ale jak? Ja tu taka sprytna nie jestem. Może trzeba było wziąć aparat ode mnie. To się cofnę i wezmę. No to dawaj. Też mogę jechać tak naprawdę. Dramat. Czyli trzeba było iść po krawędzi, żeby tam trochę gripa złapało, żeby dało się przejść. A tu jeszcze ten kawałek trzeba przejść po tym lodzie. Ale to już chyba To damy już radę. lajtowo. Dobra, to był bardzo głupi pomysł, Ale w porę zrezygnowaliśmy. ale z czego człowiek nie robi z desperacji, żeby... Tutaj było najgorzej, tu była najgorsza desperacja. Teraz ostatni fragment, gdzie nie ma tej barierki. Ja mówię w desperacji przed tym, żeby już łazić, robić, nagrywać. Tak, inaczej byśmy tego nie próbowali. Więc no szukamy 6. oznaki wiosny. Takim jedynym plusem, znaczy jednym z iluś plusów, ale niewielu, jest to, że to bardzo turystyczne miejsce jest w tym momencie puste. Tak, możemy w spokoju podziwiać naturę. Nawet jeżeli chcą nas zaatakować jeżyny, mając takie flashbacki z Wietnamu. To się wytnie? Nie wiem, jak to cenzura YouTube'a zadziała. Wszystko trzeba wycinać. To jest flashbacki z krainy W. O, lepiej niż z krainy U. Czyli podsumowując podejście od tej strony, jezioro 1, my 0. A historia tego, jak jezioro powstało, jest dosyć dramatyczna, ponieważ woda, która tutaj jest, zaczęła napływać do dziury z urobkiem dosłownie w trakcie pracy osób, które tutaj pracowały, więc wszyscy pracownicy się ewakuowali. Prawdopodobnie szczęśliwie, ale implikuje to, że na dnie jeziora dalej pozostało masę pozostałości po niegdyś istniejącej tutaj kopalni. Także jak tutaj nurkują, a wiemy, że tutaj chyba nurkują ludzie, to ciekawe, czy widać tam na dnie te maszyny z kopalni pozostawione na dnie jeziora. Ciekawe Czy one się lepiej zachowały dzięki wapieniom, czy gorzej? w sumie. Ciekawe. Próbujemy z drugiej strony. A ile nam się uda? Zobaczymy. Dobra, to idziemy zobaczyć. Uwaga na lód. Tutaj jest nawet okej chyba. Ale jaka kompletna cisza tu jest. Ja słyszę tylko swoje kroki, więc jest super.
I tu coś zrobili, ja tego też nie pamiętam. Centrum Edukacji Leśnej. Tu się tylko przechodziło. Odpuszczamy samo jezioro, bo tam byśmy musieli podejść pod tą wielką górę. Tam było widać, że jest pełno lodu. Próbujemy się dostać na punkt widokowy. Który się notabene nazywa Widok. Idziemy na widok. Co tam jest napisane? Wiosna, wiosna. Tak idziemy, temat wiosna. Wiosna. Tylko 2020, to tak trochę już nie ta. Ale co wisi? Co tu jest napisane? O nietoperzach. Ta pora roku, gdzie nietoperze się budzą i rozpoczynają swoją wędrówkę do letnich mieszkań. Aha. Czyli generalnie o tym, żeby pomagać nietoperzom, troszkę je dokarmić w ten czy inny sposób. Ja nie wiem, co one jedzą, te nasze nietoperze. Ja Nektar? też nie wiem. Owady? To chyba nie jak wampiry. No to chyba nie u nas. No mam nadzieję. Czyli tutaj są nietoperki. No w sumie nietoperze lubią takie pozostałości jakichś budowli. A tutaj jest tego dosyć dużo, tego typu. Tutaj. No to wszystko są budynki po tej Lód. kopalni, kopalni, która tutaj była. O, ktoś nawet biega w taką porę. Tak? Ja jestem pod wrażeniem. Podziwiam. Podziwiam, mimo że sam biegam, ale to po centrum miasta, gdzie jest odśnieżone. A tutaj to... Wiesz, pytanie, czy na tym lodzie to ma sens? Nie wiem. To można sobie bardziej zaszkodzić niż pomóc chyba. No, co, jakieś raki na buty założyć, czy jakie sposoby tutaj są na to, żeby biegać po takim lodzie? No może. Łyżwy założyć, łyżwy. A tam już jest wejście na ten punkt widokowy. No zobaczymy, tu jest jeden lód. Ja nie wiem, jak ta babeczka tu przebiegła. No raki musiała mieć. Siła woli. Siła woli. Zobaczymy. Wszystko jest zamarznięte. Gdzie ta wiosna? Ja się pytam. Gdzie ta wiosna? Ja tutaj widzę ino jeden wielki lód. Nie w lesie jeszcze. Ale w mieście już tak. W mieście tak. Ale to ładnie wygląda pod słońce. Jaki widoczek. A tu jest opisane terasa widokowa, ale tam tu byśmy nie podeszli. Chociaż zawstydziła mnie ta babka, że ona tutaj po tym lodzie. Ta Tak trasa jak- widokowa jest oznaczona Którędy się tu jako idzie? kilka miejsc. Bo I tu jest za chwilę ścieżka i tutaj, nie? tam jest ścieżka zdrowia, a tutaj jest ścieżka widokowa. Więc możemy podejść do tablicy i zobaczyć, gdzie się znajdujemy i gdzie za chwilę się znajdziemy. Gdzie my jesteśmy? Ktoś tutaj zrobił taki wielki X, bo chyba nie było zaznaczone. A my staramy się dostać tutaj, na oko na Szczecin. ale echo idzie od ciebie, jak Ja mówisz. usłyszałem te echo i poczułem się trochę, jakbym mówił w jakimś teatrze. Takim greckim, nie? Spróbujmy mówić w piękniejszy sposób, niczym w teatrze. Wiesz co, to się od tamtej ściany odbija chyba. A, Nie, Od budynku. Od wszystkiego. no to bardzo ciekawe miejsce. Ja jako osoba, która byłaby tutaj przewodnikiem, skorzystałbym niewątpliwie z tego miejsca i wszystkim osobom w okolicy opowiadał niczym Robert Makłowicz kulinarnie. Ja opowiadałbym o tych miejscach Szczecina. Proszę Państwa, teraz pójdziemy na oko na Szczecin, z którego rozpościera się poniekąd wspaniały widok na cały Szczecin i spróbujemy tam usmażyć karpia koi. Idziemy. Ja cię trzymam za słowo. Nie wiem, skąd ty tego karpia wytrzaśniesz. Ty, to miało być ognisko, a jest lodowisko. To jest dosłownie lodowisko. Zobacz na to. Isko, taka sama końcówka. Więcej lodu, wszędzie lód. Ale to dosłownie jest... Skąd tu tyle wody? No, napadało, zostało, rozmroziło się. O ja. Albo wybiło, może jakieś źródła tutaj są. No to powodzenia z robieniem ogniska. Jesteśmy na punkcie, tam zaraz będzie, a nam zaraz bateria padnie. Ja nie wiem, co się dzisiaj dzieje, nic nam nie wychodzi. No to jest jakiś szalony dzień. Próbowaliśmy jeszcze rozpalić, chcieliśmy rozpalić ognisko, żeby no, zobaczyć, czy się nam uda. To też nie ma szansy się udać, więc ten dzień to jest taki trochę falstart. Ale jak tu siedzieć w domu cały czas, kiedy
Słońce już zaczyna świecić niczym w wiosnę. Tak, już człowiek nie może wytrzymać w domu. Zaraz nam bateria padnie, więc trzeba nagrać zakończenie na szybko. Na koniec macie, jak się uda nagrać, widok. Widok Szczecina polecamy bardzo. A tymczasem Dziękujemy za obejrzenie. Podbijajcie ten film, dajcie łapki w górę i subskrybujcie nasz kanał po to, żeby zobaczyć więcej takich filmów. no Hej! może takich nie, ale No! Lepszych! Hej! nie wiem czy z głosem, chyba mikroport nam już padł. A jest? Także Padło. dobra, jeszcze chyba działa, O, sekundę. no to jeszcze możemy spojrzeć. Spójrzmy razem, jeszcze z dźwiękiem, jeszcze z baterią. Dobra, tak na szybko lecę. Tu jest jeden wielki lód oczywiście. Słuchajcie, wrócimy tu latem, wrócimy tu jak będzie cieplej, nagramy to dla Was porządnie, bo teraz to jest jedna wielka kompromitacja nasza w tym momencie, bo byliśmy kompletnie nie da się przygotować na takie warunki, no. Czy można nazwać kompromitacją to, że dojechaliśmy, znaleźliśmy oznaki wiosny i pokazaliśmy Wam to, co znajduje się za nami w tym momencie, a raczej za mną? Ale pięknie. Jest ten widok piękny, Teraz co nie? Ci oddam kamerę, Ty masz bardziej stabilne tutaj ręce, żeby nagrać to wszystko. I Także nagramy to z bliska. W jeszcze cudzysłowie. raz papa, a na zakończenie spójrzcie na ten piękny widok.